16 lipca 2023 roku weszła w życie dość istotna zmiana ustawy deweloperskiej, która miała zmienić reguły gry, ograniczyć możliwość spekulacji, ratować nas przed drożyzną w mieszkaniach. Ta zmiana została zresztą wprowadzona ustawą, tą samą ustawą, która wprowadzała bezpieczny kredyt. Po prostu weszła dopiero teraz ta zmiana w życie, dlatego że weszła ona w 30 dni od opublikowania ustawy, a opublikowanie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe nastąpiło 15 czerwca 2023 roku. Czy naprawdę jest to koniec flipowania na rynku pierwotnym i czy naprawdę ta ustawa ochroni nas przed wzrostem cen? O tym będzie w tej audycji. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to koniecznie subskrybuj ten kanał. Pisz nam też w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć w kolejnych audycjach. Zachęcam również na przykład do dyskutowania, nie tylko pod tym kanałem, ale również na nowym naszym kanale na Discordzie. Link zapraszający do Discorda znajdziesz w opisie tego maila. I jeszcze jedna uwaga do tej ustawy deweloperskiej. Nie wiem, czy wielu tych, którzy zajmują się flipowaniem, w ogóle wiedzą, że oni podlegają również tej ustawie, a to może mieć dla nich duże konsekwencje, no ale jeżeli oni chcieliby się już o tym szczegółowiej dowiedzieć, to zapraszamy na odpowiednie kursy na Symen24.pl. Tam jest poważny kurs o właśnie skutkach ustawy deweloperskiej. Wróćmy jednak do tej walki ze spekulantami. Cel zdawałoby się szczytny. Jeżeli sobie przyjmiemy, że narracja ministerstwa jest słuszna, że są to ci źli fliperzy, ci źli inwestorzy, którzy wykupują mieszkania, w zasadzie nawet ich nie wykupują, tylko podpisują umowy rezerwacyjne lub umowy deweloperskie i potem dokonują cesję na osobę jakąś prywatną, to oni po prostu powodują, że dostęp do tych mieszkań dla tych takich zwykłych zjadaczy chleba w cudzysłowie jest utrudniony, podbijają ceny, żerują, spekulują. Zanim przejdziemy do rozważenia, czy w ogóle zabicie w cudzysłowie fliperów ograniczy wzrost cen mieszkań, to najpierw zastanówmy się, czy w ogóle to ograniczenie jest skuteczne. Wielu z Was pewnie słyszało w mediach, że możecie dokonać tej cesji, jeżeli cesji umowy tej deweloperskiej, czy też umowy rezerwacyjnej, jeżeli robicie ją na rzecz kogoś z bliskiej rodziny, a możecie także raz, powiedzmy na 3 lata dokonać cesji właśnie takiej umowy deweloperskiej, czy też umowy rezerwacyjnej na mieszkanie, na dom jednorodzinny. Jeżeli w okresie tych 3 lat było to jedno takie przeniesienie, tutaj ustawodawca uznał łaskawie, cóż, zdarzają się sprawy życiowe, sprawy losowe, więc to właśnie cedowanie na tą bliską rodzinę jest jak gdyby wyłączone z tych ograniczeń, i raz na 3 lata może Ci się noga powinąć, możesz to cedować, ale nie rób tego co chwilę. Jeżeli ktoś chce poznać szczegóły, to odsyłam do tekstu ustawy. Nie jest to długi fragment, ale nie będę go tutaj omawiał, dlatego że on by zaciemnił to, co chcę ważniejszego powiedzieć. Ustawodawca uznał również, że tak naprawdę to on nie ma możliwości, żadnej nie ma możliwości sprawdzenia, czy ktoś dokonał tej cesji raz na 3 lata, czy co roku robi cesję. W zasadzie jeżeli on na przykład ma w różnych inwestycjach te mieszkania, w różnych nieruchomościach, te transakcje obsługują różni notariusze, to nawet przez przypadek się nie mogą dowiedzieć, że to jest kolejna cesja wykonywana częściej niż raz na 3 lata. Dlatego też ustawodawca powiedział tak: notariusz ma uprzedzić tego przenoszącego, tego, który ceduje swoje uprawnienia, ma uprzedzić go o tym, że jeżeli złożył fałszywe oświadczenie, to odpowiada karnie za składanie fałszywych oświadczeń. Ale też jednocześnie ustawodawca postanowił chronić tego nabywcę
tych praw, bo powiedział tak, no dobrze, ja nie mogę sprawdzić, nie wiem, czy to oświadczenie było prawdziwe, no to co ma się stać, co się ma stać, jeżeli on nakłamał i co z tą umową? Odebrać to mieszkanie temu nabywcy, a może on już je nabył i w ogóle potem je zdążył już kupić wręcz i wykończył, no to w ogóle jak cofnąć tą umowę? Wobec tego ustawodawca stwierdził, że jeżeli przeniesienie praw z tej umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej zostanie zrobione z naruszeniem warunków właśnie tego raz na 3 lata i ten, krótko mówiąc, przenoszący nakłamał, to umowa i tak pozostaje ważna. Naruszenie warunków nie stanowi przesłanki do stwierdzenia nieważności tego przeniesienia. Jednym słowem, tak naprawdę przenosić można dowoli. Nabywcy są chronieni przed złymi działaniami przenoszącego. No a przede wszystkim teraz trzeba się zastanowić, jaka jest praktyka, bo te przepisy dotyczą tak zwanej nowej ustawy deweloperskiej, czyli tej uchwalonej w 2021 roku, która w części inwestycji weszła w życie w 2022 roku, a trzeba pamiętać również, że wiele jeszcze nadal trwających inwestycji deweloperskich realizowanych jest na zasadzie starej ustawy deweloperskiej i to jeszcze co najmniej przez rok one będą tak realizowane. A ponadto w ustawie jest napisane, że skutki zakazu dokonywania cesji dotyczą umów deweloperskich i umów rezerwacyjnych zawieranych po wejściu w życie tego przepisu. Czyli mamy taką sytuację, że jeszcze wiele mieszkań budowanych jest na zasadzie starej ustawy deweloperskiej i ich ta zmiana nie dotyczy, a te, które były budowane i rezerwowane do właśnie wejścia w życie tego przepisu, to również nie są objęte tym przepisem. Na przyszłość ludzie powinni wystrzegać się tych sesji. Czy to jest skuteczna walka z fliperami? Też nie do końca. Wielu fliperów po prostu nie działa jako osoba fizyczna, tylko działają oni jako przedsiębiorcy, a jako przedsiębiorcy nie zawierają umowy deweloperskiej, nie zawierają umowy rezerwacyjnej z deweloperem, tylko zawrą z nim zwykłą umowę przedwstępną. Z tej umowy też można przenosić prawa, można nadal jakoś tam starać się spekulować. Ja nie zachęcam tutaj do obchodzenia prawa, żeby to było jasne, tylko mówię o skutkach wejścia w życie tej ustawy i o tym, czy ona realnie ograniczy taką możliwość zarabiania na cesjach. No, w jakimś stopniu pewnie ograniczy. Może nie do końca zwalczy, jest na pewno utrudnieniem. Intencje były szlachetne, wyszło jak wyszło. Ale czy prawdą jest, że właśnie ten przepis może przyczynić się do obniżenia cen mieszkań? Nie, bo o obniżeniu cen mieszkań czy wzroście cen mieszkań decyduje wiele czynników, różnych czynników i to jest takie, powiedziałbym, prawo popytu i podaży. Przy małej podaży, małej ilości rozpoczynanych budów, na przykład nowych mieszkań, trudno przewidywać, żeby ten taki fragment zwalczenia fliperów spowodował w ogóle obniżkę cen. Po prostu jeżeli mieszkań jest mało budowanych, nie są rozpoczynane budowy z różnych powodów, no to, a jednocześnie rośnie popyt i na przykład jednocześnie tą samą ustawą wprowadza się kredyt 2%, który daje dużej grupie możliwość dojścia do, nazwijmy to w cudzysłowie, taniego pieniądza i kreuje ten przepis popyt, wlewane są pieniądze dolewane do popytu, no to nic dziwnego, że może nastąpić ożywienie, pójście po te mieszkania, a większy ruch, większe zainteresowanie po prostu winduje ceny. Jeszcze raz zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i chcę przypomnieć, że warto zwrócić uwagę na to, jakie jest prawo. Jeżeli flipujesz, to może zwróć uwagę, że podlegasz czasami przy niektórych swoich działaniach ustawie deweloperskiej, żeby
potem nie obudzić się z ręką w nocniku i nie mieć przykrych doświadczeń, że nie przestrzegasz prawa. Natomiast jeżeli chcecie dyskutować w takim większym gronie, nie tylko pod jednym pojedynczym filmem, zapraszam Was na nasz kanał Discord, dopiero go otworzyliśmy, link na dole. Zapraszam również na stronę symen24.pl i cóż, trzymajcie się i też sugerujcie nam nowe tematy audycji. Chętnie zrobimy audycję pod Wasze zamówienia.